W niektórych momentach możemy się udać na jakiś tam grunt, ale ostatecznie będziemy musieli... No. Okej. Hej, z tej strony was DT977. W kolejnym odcinku z Mario Forever SMW Edition. Pora w takim razie na świat 8. No i mamy gąsienicę. Będziemy musieli się do niej dostosować na czas trwania tego poziomu. No oczywiście są miejsca, gdzie możemy z tej gąsienicy zejść na chwilę, na przykład tutaj. No ale koniec końców będziemy musieli na nią wrócić, jeżeli chcemy przejść etap. Uwaga, mamy rotodiski. Jest ich trochę w tym poziomie. Myślę, że to jest główna trudność tego etapu. Szczególnie, że są dość szybkie. No oczywiście pamiętamy, że gąsienica nie lubi, jak jest prosto. No i będzie czasami zmieniała kierunek. Więc nie możemy dać się zmylić, zakładam. No to może poczekajmy. Dobra. No, tutaj mamy w sumie chwilę spokoju. Lubię w tym momencie stanąć sobie po prostu i poczekać. Tam i tak na prawo jest przepaść. Musimy w tym momencie poczekać na gąsienicę. A nie ma co stać, myślę, na prawo, bo łatwo jest oberwać od tych wszystkich rotodisków. O, dobra, myślę, że teraz możemy przejść. Dobra. Uwaga na trąpy, bo zatrzymują się na gąsienicy. Co, jeżeli spadną w przepaść? A, okazuje się, że nawet nie spadają w przepaść, po prostu zatrzymują się nad nią i tyle. Okej. Jak widzimy, Biblastery to już prawie koniec. Ale uważamy, żeby to nie był nasz koniec. Tutaj jeszcze uwaga, bo gąsienica idzie w przepaść, a my nie chcemy skończyć razem z nią w tej przepaści, więc trzeba skoczyć. Nie jest to jakiś strasznie daleki skok, ale lepiej to zrobić od razu, jak jesteśmy wysoko, a nie czekać, aż będziemy nisko z tą gąsienicą. Okej, w każdym razie mamy czołgi. Tak jak w Super Mario Bros. 3 w świecie 8 były czołgi, tak też są tutaj. No i niestety oznacza to również autoscroll. Chociaż przynajmniej te etapy chyba nie były aż tak długie, ale wciąż. Ło! Z tego co pamiętam, tak, to jest one-up. No i niestety kolczatki są w tej grze dużo gorsze niż Mario Forever, super szybkie. Mario Forever wylatują dużo wolniej. No i mamy w sumie więcej czasu, jak już wylecą. A tutaj jak wylecą, to praktycznie lecą z prędkością dźwięku. Za szybko skoczyłem. Okej. Oczywiście Hammer są nieco łatwiejsze tutaj, co nie oznacza, że będzie aż tak łatwo, no właśnie. No, chyba bym wolał na razie się trzymać dołu. Tu nie było nic ukryte. A, było tylko to. Chyba że z tej strony, niestety nie. Dobra. Myślę, że na razie możemy się trzymać i tak dołu. O, twąd się tak dziwnie wbił ten blok. O, meta. Super. O, spróbujmy jeszcze ją ładnie zdobyć, zakładam. No, może być. Jednak to jeszcze nie jest koniec z czołgami. Bo będzie jeszcze jeden poziom. W tym momencie pamiętam, że Mario Forever jak grało Format Federation na mapie świata, to jak dochodziliśmy do trzeciego poziomu, to ta muzyka przeskakiwała do swojej dalszej wersji. Takiej bardziej pompatycznej. Tu jak słyszę, to chyba muzyka jest dalej ta sama, co była na początku świata. Dobra, w każdym razie mamy wieżę. Chyba widzimy taką ikonkę w lewym dolnym rogu. I pewnie wiemy, co ona oznacza.
Jeżeli będziemy zbyt wolni, to po prostu dokonamy żywota. Nie pamiętam, w którym dokładnie momencie ta lawa zaczyna nas gonić, ale chyba ten moment właśnie się rozpoczął. Ło! Na szczęście bullet bile się zdespawnowały, świetnie. Oczywiście uważamy, bo musimy być szybcy, to wiadomo, ale... Też nie możemy być głupi przy tym i wbiec jakiegoś spajniego, czy innego przeciwnika. No i no niestety jest coraz bliżej ta lawa. Więc mamy coraz mniej czasu. Okej. Teraz jeszcze tylko która rura? No nie ta. Nie ta. O, lawa na szczęście się zatrzymuje, jak już tylko wchodzimy do rury, więc spoko. Czy coś zostało wycięte w tej sekcji w porównaniu do oryginału? Tak jakby, nie wiem, tak jakby coś mniej tam było. Przynajmniej miałem takie wrażenie, jakby było mniej wrogów. Ale bym musiał zobaczyć. No, w każdym razie tyle. No, pamiętam, że to był jeden z trudniejszych poziomów dla mnie w dzieciństwie. Trochę się naprzeklinałem na niego. Okej. Tylko, że niestety jest teraz problem, bo mamy kolejne czołgi, jesteśmy mali. Ale zobaczmy. Fajnie wygląda Majo patrzący do góry, ten mały. Tak. Jeden z wrogów, którego nie lubię, czyli te działka lawy. Ponieważ jeżeli stoimy zbyt blisko prawej krawędzi ekranu, to po prostu oberwiemy od razu praktycznie, bez czasu na reakcję. Więc musimy być naprawdę ostrożni. Tutaj uważamy, bo hameby oprowadzają. Tutaj będą trudniejsze niż 8-2, jeżeli nie mamy jakiegoś Fireflowera. To jest taka prosta dróżka, na której są, a nie, że na zasadzie bloki są jakieś. Możemy je wybić od dołu. Tu był bodajże Fireflower, zgadza się. Tak, no i oczywiście nie zostajemy tam na górze, co? Okej. Tu pamiętam, kolejne bossy będą. Chyba nawet zabiłem jakiegoś, o, jest kolejny. No dobra, co tam dalej? Chyba przejście dołem będzie lepsze niż górą. Normalnie to wolę przechodzić chyba górą w Mario Forever, ale tutaj te kolczatki są zbyt szybkie. Chyba był jeszcze power-up tam między rurami, z tego co pamiętam. Ale, no, i tak mam Fireflowera, to wolę nie ryzykować. Ale pamiętam, że jak robiłem pacyfizant w oryginalnym Mario Forever, to chyba mi to uratowało skórę właśnie, ten power-up ukryty tam. Ło! Ucieszyłem, że się udało uniknąć. Za szybko, ale dobra. O Jezu, w sumie to dałoby się tutaj zostać zgniecionym, więc... Dobrze, że tak nie zrobiłem. Okej. No to wchodzimy do paszczy lwa. Czy raczej smoka. Ostateczna walka z Bowserem. No i ma właśnie te młotki, co narzekają, że gdzie są młotki u niego. Czy działa ten sam manewr, co Mario Forever, że stoimy blisko przy nim? Chyba nie. W sumie nie wiem, czy jak będę mały Mario, to dostanę Fireflowera? Jak wezmę Fireflowera, czy co? Dostaję, więc lepiej dopiero wziąć jako mały Mario niż od razu jako Super Mario.
No i tak tutaj Bowser ma 2 paski HP. Właśnie zbiliśmy mu jeden, ale wciąż zostaje drugi. Strasznie szybko rzuca tymi młotkami. Chodzi mi o to, że chyba w oryginale jak trzymał młotki, to tak przygotowywał się chwilę do tego, a tutaj praktycznie od razu nimi rzuca, jak tylko nie ma. Co, koniec już power-upów? O. Wyczerpałem za szybko jeden. Nie wiem czemu wykorzystali taką animację. Ale dobra. Udało się i tak. Super. Tutaj pamiętam, że w niektórych wersjach Mario Forever chyba ta lawa się podnosiła, jak Bowser do niej wpadał. I chyba był jakiś błąd, że mogło nas to zabić. Ale nie pamiętam w której wersji. Tutaj na szczęście się tak nie dzieje. Bardzo miło zobaczyć, jak poziom, który właśnie przed chwilą przeszliśmy, zostaje zniszczony. Bardzo miłe. Wrogów nie ma, czyli albo uciekli, widząc, że Bowser został pokonany, albo kanonicznie Mario wszystkich pozabijał, zanim po prostu doszedł do tego Bowsera. Pewnie ta druga opcja. Mario, 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 Mario. Jeszcze na koniec Mario pokazuje Wiktoria, że udało nam się, wygraliśmy. I tak wygląda na to, że nie ma tutaj pewnej kontrowersyjnej sceny z oryginalnego Mario Forever. Chyba że będzie po napisach, bo tu zakładam mają być te napisy końcowe. Zresztą zobaczmy. No, to utkopnął obraz. Wydawało mi się kiedyś, że obraz się poruszył, że może Bowser przeżył, ale chyba po prostu to wyładowywał furię. I tyle. Koniec. Czy coś muszę kliknąć, czy... A nie, dobra, samo przychodzi. Mario Forever, oryginalna gra stworzona przez Buziol Games. O 2003, myślałem, że w 2004 wyszło, ale... No i ROM hack Super Mario Worlda stworzony przez Beastie89. No cóż, muszę przyznać, że bardzo przyjemny hack, naprawdę. Różne rzeczy, które mi się podobały, które zostały poprawione w tym hacku w porównaniu do oryginalnego Mario Forever. Jak na przykład wysokość skoku, czy iframesy, które Bowser dostaje przy tym, jak go zranimy, że nas nie mogło nagle zranić. Więc to jest duży plus, ani słowa. Oczywiście są pewne rzeczy, co myślę, że mogą się nie spodobać, typu, że ta muzyka na mapie świata jest inna, czy że mamy taki rozpęd właśnie, trochę ciężej się steruje czasami w niektórych momentach, jak chcemy skoczyć na jakiś pojedynczy bloczek, niż w porównaniu do Mario Forever, no ale to po prostu jest sterowanie Super Mario Worlda. Nie jest złe, ale jest takie szybsze i trzeba się przyzwyczaić i uważać po prostu. Ani słowa. No cóż, no nie jest to zdecydowanie koniec jeszcze dla mnie z tym hackiem.
No, to chyba były oryginalne pozdrowienia od Buziola. Pozdrowienia do wszystkich moich fanów w Polsce, użytkowników Amigi, tobie, mój drogi graczu. Teraz zaczynam nowy projekt. Do zobaczenia później, do następnego czasu. A jaki to był kolejny projekt, nie wiem, szczerze mówiąc. Buziol trochę tych gier wydał, na pewno. Aczkolwiek tak nie siedziałem specjalnie w tym, co zrobił Buziol, nie licząc właściwie Mario. Tych różnych jego pochodnych. Zakładam, że New Super Mario Forever to jeszcze nie. Tylko coś innego. Mario Forever Galaxy? Nie wiem. Kto tam wie? Tutaj jeszcze, no... Nie wiem, czy to będą dłuższe kredyty niż w oryginale, bo jeszcze poza kredytami Buziola będą autora haka. Może. Zakładam, nie możesz kliknąć strzałki w dół na przykład, żeby przyspieszyć. Dobra, wolałbym nie pomijać może. Bo chciałbym właśnie zobaczyć, czy po kredytach jest pewna scena, czy nie. Podejrzewam, że nie ma, bo mi jedna też osoba wspominała, że tej sceny po prostu nie ma. No generalnie chodziło tam o to, że Mario i Peach wchodzili do tego zamku, tak jak jest tu przedstawione, no i po prostu kopulowali. No i było pokazane 9 miesięcy później, i że Mario i Peach mieli masę dzieci. Wzięli po prostu Baby Mario z Yoshi's Island i spam takimi Baby Mario, jako że to wszystkie te dzieci tego Mario. Dzięki za zagranie. Sekrety znalezione 2/16. Zrozumiałe. A jakie to były sekrety? W sumie nawet nie wiem. Czy Green Mushroom Calamity to była jako sekret, tak? Być może coś jeszcze. No w każdym razie, no... Chciałbym znaleźć wszystkie te sekrety. Po prostu ich na razie nie zdobywałem. Typu tych przejść do tajnych poziomów, żeby to zostawić na później. No nie, nie ma tej sceny. Została wycięta. Nigdy mi nie przeszkadzała, ale tak z perspektywy wydaje się taka dość dziwna w sumie. Tak. Po prostu nagle 100 tych dzieci Mario. No ale cóż. Zróbmy może na wszelki wypadek zapis. Dobra. No i się teraz zastanawiam, co dalej. No oczywiście wiem, że świat 9 jest. Aczkolwiek z tego co wiem, to jest bardzo trudny. Może bym wolał świat 9 zostawić już jako taką ostateczność, o. Szczególnie, że ma unikalnego Bowsera z tego co wiem. Więc być może zrobimy coś innego. Myślę, czy byśmy może nie zrobili w takim razie światów hardkorowych. Światy hardkorowe... Być może Human Laboratory, nie wiem czy tutaj jest Lost Map, ale jeżeli jest przegrany mapa, no to też oczywiście można by zrobić. No i świat 9 na sam koniec. Dobra, to zróbmy w takim razie zapis tutaj. No i cóż, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosop, Domagała, Dej, P22, Nurewi, Peso, Vito, Pegaze, Ich Majo, Deszok, PKRPS, Nelson, X, Szach, Bez Nazwy, Lemix i Pomidor, Crossgay, P, Piotr Hadu, Newton, Nichoa, XGMX, Ganatyczny Nazista, Kupszy, Makerkowasie, K11, Batek ADM, Spraki, Bachefaje, Playershi 14, Jarze 6, Szymecze Premium Coin Games, Skibidi Toilet, Demus, Mr. Penio, Tomek 839, 839, Banach 006, Fibus, Amuś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Kapto, Anazysk, Mastercard, Kaloryfer, Maja Asia Fox, Zosia Zepnik 11, TXD, Łożkę 678, PIP Polska, i Wsiek, Banet Banka, BWM, Kenzo, Krecik 89, Shen, a 151 Studio, to Szipka, Nathan Buczkowski, Houdini. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!